A teraz już zapraszam Państwa do spotkania z panem Janem. Jest architektem, urbanistą, wykłada w Zürichu. Ale jest to facet, który realizuje niezwykłą misję. Za chwilę zobaczą Państwo 850 kilometrów polskimi rzekami. Ze Śląska szlakiem Odry do Bałtyku. To będzie dość katastrofalna wizja. Zapraszam serdecznie, reportaż Michaliny Maciejewskiej, Odra, Tować. To nie jest tak, że ja po godzinach jestem zajawkowiczem, szambonurkiem. Nie lubię pływać w tym i nie chciałbym bardzo dalej w tym pływać. Było to jednorazowe. Raczej chodziło o to, żeby uświadomić wszystkim, że ta woda dotyczy nas wszystkich. Nie chodziło o to, żeby pokazać rzeki za pomocą liczb, tylko za pomocą pewnych emocji. Kiedy ktoś widzi obraz mnie pływającego w tym szambie, dopiero wówczas zaczyna się zastanawiać nad jakością i stanem rzek polskich. Nie spodziewałem się, że jest aż tak źle. Zobaczyłem sporo śniętych ryb, sporo śmieci, sporo dziwnej piany, sporo przedziwnych kolorów, sporo przedziwnych zapachów, dziwnych obiektów, które leżą na dnie. Często byłem na granicy wytrwania, często byłem też na granicy strachu, ponieważ bardzo bałem się wpaść do wody, która często była przedziwnych zapachów i przedziwnych kolorów. Ten strach staram się przesuwać dalej. Chociażby w normalnym życiu nie bać się takich trywialnych rzeczy. Jestem architektem, prowadzę własną pracownię, ale też często podróżuję. Podróżuję, żeby poszerzać horyzonty, poznawać też nową architekturę, poznawać nowe zjawiska urbanistyczne, widzieć jak dane procesy wpływają na kształtowanie się danych miast, więc te podróże traktuję jako rozwój osobisty, ale też wyzwanie. Często jest to coś, co wzbogaca mnie, moje życie i doświadczenia. Przed Wami nowy, ekscytujący projekt. Przepłynięcie kajakiem głównie Odrą z Katowic do Bałtyku. Projekt nazywa się Odra, Tować. Dotyczy on głównie Odry, natomiast jest wiele dopływów Odry. Wiele z tych dopływów zaczyna się właśnie tutaj na Śląsku i głównie te dopływy są bardzo zanieczyszczone. Ten projekt kiedyś się pojawił jako wyzwanie, kiedy przypadkowo buszując po mapach odkryłem, że spod mojego domu mogę dopłynąć do Morza Bałtyckiego. To był taki pierwszy pomysł, że wow, fajnie byłoby coś takiego zrobić. Rzeka się świeci, to dobrze, to znaczy, że ma prąd. Wyprawa Odra, Tować trwała powyżej 3 tygodni, w zasadzie cały lipiec. Przepłynąłem około 850 km stąd do samej plaży w Świnoujściu, czyli do pierwszych fal Bałtyku. Oj, no jest 1700, to dość dużo. Pierwszą fazą było przepłynięcie i dokumentacja tych zanieczyszczeń, a drugą jest zbudowanie takiego filtru, który by te rzeki filtrował i stał się też takim zagraniem marketingowym, narzędziem, które by nagłaśniało sprawę zatrucia tych rzek. Na początku podróży był wiwat, bo wypływałem dosłownie stąd tą ślepiotką i otwierałem szampana, ale okazało się, że po pierwszych 5 minutach muszę cały czas przynosić packrafta, by móc przepłynąć dalej, czy chociażby przejść dalej, ponieważ ta rzeka jest tak wąska, więc wówczas przełączam się na taki tryb ultrasportowy i przetrwania. Suchnie! Płynąc przekracza się pewne granice. Pojawiają się różne śmieci w wodzie. Bałem się, żeby nie przedziurawić tego packrafta i nie zatopić się w tej wodzie. Pojawiają się różne przeszkody typu drzewa, pod którymi nie można przepłynąć. Trzeba jakoś je ominąć, a woda jest dosyć głęboka, brzegu nie ma. No i już pojawia się pierwsze zwątpienie i pierwszy moment, kiedy tą granicę muszę przekroczyć, czyli nie bać się wejść do tej wody.
Często, gdy wiatr zwiewał mnie lub nie było żadnego prądu lub był okrutny żar, to wtedy zastanawiam się, Jezu, ile jeszcze? Więc wtedy zastanawiam się, ile jeszcze wytrzymam, ale wiedziałem, że do końca dopłynę. Natomiast czasami żałowałem po prostu tego wyboru, szczególnie, że jest to dosyć samotna wyprawa i często dosyć nudna. Odra jest niezwykle uregulowaną rzeką. Wszędzie wygląda bardzo podobnie. Spałem zazwyczaj w namiocie, który rozbijałem na brzegu. Tam gdzieś się zatrzymywałem, ponieważ nie da się do końca przewidzieć, dokąd dopłynie się danego dnia. Czasami wiatr jest zbyt mocny, czasami zatruwa się na przykład tą wodą, czasami pogoda jest bardzo zła, są burze i nie da się dalej płynąć. Było to obrzydliwe, ale niezwykle ciekawe. Stan rzek w zależności od miejsca jest różnorodny. Im więcej czystej wody dopływa do Odry, chociażby w Czechach ta Odra jest dosyć czysta według różnych badań. Ja zajmuję się głównie dokumentowaniem, fotografowaniem, opisywaniem. W zakresie merytorycznym pomagali mi eksperci. To nie ja oceniałem ten stan rzek, ja po prostu zostałem przeszkolony, jak je zbadać i gdzie je zbadać. Osoby, które mi pomagały, pochodziły z różnych instytucji, natomiast tutaj główną rolę odegrał jednak Greenpeace, który wypożyczył mi sprzęt do badania oraz też użyczył rad ekspertów. Natomiast też miałem rozmowę z WWF-em, w którym także mi pomogli. $2460 to jest sporo. Wiele osób mówi, że spuszczają tutaj solankę. Wiem, że sam problem jest bardzo złożony, a media bardzo lubią to spłaszczać i to bardzo spłaszczać, kompletnie nie rozumiejąc tematu. One chcą jedno zdanie, żebym powiedział, że X jest winny temu wszystkiemu, a jest to bardzo skomplikowane. Rzeczywistość nie jest czarno-biała. No nie da się tego ująć w jednym zdaniu, nawet dwóch czy trzech. Trzeba o tym bardzo dużo rozmawiać i zrozumieć, jak działa cały ekosystem. Te prototypy chciałbym wprowadzić w drugiej fazie tego projektu, czyli dosyć prosty, naturalny sposób. Woda brudna przechodzi przez różne warstwy i na samym dole staje się krystalicznie czysta. Reakcja z stron instytucji czy Wód Polskich była żadna. Podobno zaprosili mnie do Wód Polskich, natomiast ja nie dostałem żadnego zaproszenia. Było to puszczone w eter. Myślę, że poniekąd oni też wiedzą, jaka jest sytuacja. Po 2 miesiącach wracamy w miejsce rozpoczęcia wyprawy, czyli nad Kłodnicę. Byłem też kilka dni temu tam i ta woda nadal jest taka obrzydliwa. Ale zobaczymy, jak jest dzisiaj. Wybieram moje wdzianko, którego domyć się nie da po takich rzeczkach fajnych. Można się wygrzać. Natomiast chroni przed tym sypem w rzekach, w którym lepiej się nie zanurzyć. Uj. Brak słów. Niemiło znowu siedzieć w tym bagnie. No jest tak samo źle tutaj. Na samym dnie gromadzi się jakieś coś naprawdę dziwnego. No nie chcę tutaj brzydko mówić, ale jakby tutaj całe miasto się załatwiało do tej rzeczki.
Podczas takich wyzwań dochodzi się często do granic wytrzymałości, takiego prawdziwego ja i odkrywa się nowe oblicza. Granice, które mamy w sobie, też można je przesuwać i na tym też polegają te wyzwania, żeby móc przesuwać, żeby czuć się komfortowo w pewnym niekomforcie. Ten projekt nie dotyczy tylko wyczynu spłynięcia największym zanieczyszczeniem. Tą wodą czasami podlewa się pola, czasami wdycha się tą wodę. W tej wodzie pływają ryby, które czasami się je. To wpływa na nas wszystkich, bo woda jest w zasadzie wszędzie. W tym projekcie nie chodziło tylko o liczby, ale chodziło o pewne emocje. Emocje publiki, która będzie to oglądała i będzie się zastanawiała, jak ten stan polskich rzek wygląda. Tak jak ja dosłownie dotykam tej obrzydliwej wody, tak wszyscy w jakiś inny sposób też dotykacie jej, bo wszystkich nas dotyczy ta woda. Mało przyjemne, mało przyjemne. No, mogłem ostrzec Państwa, że niektóre sceny będą drastyczne. Potwierdzają to komentarze. Państwo są zszokowani, jak wygląda ta rzeka w niektórych miejscach, ale szacunek dla pana Jana. Ja zresztą osobiście chcę panu podziękować, bo ja jestem zapalonym kajakarzem. Mam na koncie kilkadziesiąt polskich rzek, które są przepiękne, które są naprawdę przeczyste i dają kontakt z naturą. Nie możemy pozwolić na to, by nasze rzeki zamieniały się w coś takiego, co pokazał pan Jan.